Moi drodzy, widzieliście już przygotowanie pomieszczenia pod magazyn energii. Widzieliście podłogę techniczną. Natomiast ja jeszcze Wam nie pokazywałem, jak to wszystko będzie wyglądało. I właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku zobaczycie, od czego to się zaczęło, jaki sobie projekt przygotowałem, zwizualizowałem to wszystko, to co chciałbym mieć, żeby było zrobione, i będziecie mogli potem weryfikować, że tak powiem, na ile to, co było zaprojektowane, zgadza się z rzeczywistością. Zacząłem oczywiście tutaj wszystko od tego, aby przygotować sobie taki wstępny zarys, oczywiście w Corelu, bo ja w tym bardzo lubię wykonywać jakiekolwiek projekty i realizacje. Natomiast później oczywiście poprosiłem tutaj Michała, mojego syna, żeby zaprojektował mi to w wersji 3D, przygotował jakiś taki poglądowy, nazwijmy to może rzut 3D. Powiem Wam, że mnie zaskoczył, bo naprawdę zrobił to rewelacyjnie, na podstawie oczywiście tego wszystkiego, co ja pomierzyłem i co przygotowałem właśnie w Corelu, więc tutaj jestem pod wrażeniem, myślę, że Wy też będziecie, ale nie będę uprzedzał, tylko zapraszam, zobaczycie, co zostało zrobione. Cały mój projekt zacząłem sobie przygotowywać od takiego rozrysowania wszystkiego w pomieszczeniu. Oczywiście wcześniej pomieszczenie dokładnie pomierzyłem. Naniosłem miejsce, gdzie będę chciał mieć inwertery Victrona. Jak widzicie, to są właśnie te niebieskie. Tu jest rzut z góry widoczny, więc nie widzicie wszystkiego, ale widzicie 6 sztuk, natomiast one są jakby jedne nad drugimi, czyli wszystkich będzie 18. Czarne takie prostokąciki, no to są oczywiście kratki wentylacyjne i nawiewne w tym pomieszczeniu. Po prawej stronie widzicie szafy, 5 szaf rakowych, zwymiarowanych oczywiście, tak jak będą ustawione. I w nich będą właśnie te akumulatory, cały ten magazyn energii 540 kWh. To wszystko stoi oczywiście na podłodze technicznej, tak jak widzicie. Tu w górnej części macie też takie odsunięcie podłogi od ściany, dlatego że tam będzie leciało koryto kablowe, bo inaczej się to niestety już nie mieści. Pomieszczenie jest zbyt niskie. Natomiast na dole oczywiście widać szafy energetyczne, które już na tych ostatnich filmach widzieliście. Tak mniej więcej będzie wyglądało to pomieszczenie, patrząc jak gdyby od frontu, czyli falowniki na ścianie, pod spodem koryta. Tu widzicie, wyrysowałem sobie przewody również tak wstępnie, jak one tam będą prowadzone. Obok widzicie taki mój pomysł na uwinięcie zapasów przewodów, czyli stelaż zapasu kabla. Po czym zabezpieczenia od strony DC, tak zwane fuzy. 2 wielkie busbary, koryta kablowe i tędy właśnie przewody będą sobie schodziły już pod szafy i do szaf, tak żeby być wpinanym w te busbary rozdzielcze, po czym następnie do akumulatorów. No a teraz oczywiście zapraszam już na wizualizację 3D, którą przygotował Michał. No cześć Michał. Cześć. Powiedz, słuchaj, jak tam Ci idzie ten projekt, jak wykonanie? No już aktualnie skończyłem teksturować tą takie cerbo, o którym mi mówiłeś. Dodaj do tego ekraniku, który będzie pokazywał. Okej. Tak to aktualnie wygląda. Super to wygląda, powiem Ci. Nawet zanimowane. O kurczę, czyli ten cały system, który tutaj był pisany, żeby obsługiwał ten magazyn, tak? Tak. Pięknie. Słuchaj, a my jesteś w stanie mi zrobić taką wizualizację, taką 3D, że jakby z pierwszej osoby, żeby chodzić po tym i pokazać widzom, jak to wygląda? Tak, no spokojnie mogę to zrobić. Okej. Daj mi chwilkę do tego, przygotuję ścieżkę dla kamery, ustawię kamerę, wyrenderuję i będziesz miał za chwilkę. Jasne, super. To zaraz pokażemy widzom i jak to będzie wyglądało, jak będzie ten projekt skończony i gotowy, tak? Tak. Super.
to widzieliście, gotowy projekt, jak to będzie wyglądało. Także słuchajcie, mnie się bardzo podoba, myślę, że Wam też. Także teraz ja idę, biorę się za robotę. Trzeba to montować, bo mało czasu do zimy zostało. No i moi drodzy, podłoga techniczna, jak widzicie, prawie jest skończona. Tu zostało jeszcze parę tylko płyt do położenia. W tej chwili taką szachownicę jest, żeby było dostęp do kabli. Także zamknąć to jest dosłownie parę minut. Nie ma z tym problemu, natomiast no cóż, szafa już stoi, właśnie ją poskręcałem. Także możecie zobaczyć, jak ona sobie wygląda. O, proszę bardzo. Duża, do niej się zmieści 32 akumulatory po 16. Jak widać, dwa są już włożone w tej chwili i one będą przód, tył. Przód 16, tył 16. No i tak to będzie wyglądało, także to będzie naprawdę fajny magazyn. Ja w tej chwili, żeby nie tracić czasu, bo tej roboty jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, biorę się za dalszą realizację, także lecimy! No i jest, moi drodzy. Minął cały dzień, ale jak widzicie, udało się. Wszystkie 5 szaf już stoi, poskręcanych. 48 U ma każda szafa. 48 jednostek, czyli w każdej szafie zmieści nam się 32 akumulatory. Jak widzicie, podłoga techniczna już prawie cała skończona, ułożona. Tam zostało jeszcze tylko niezakrywane kilka otworów, bo tam są te kable wszystkie, które i tak będę później porządkował. Ale to nie na tym etapie, bo najpierw muszę przygotować sobie tu infrastrukturę, żeby mieć to wszystko do czego podłączać. Natomiast dzisiaj się biorę za montaż tutaj kolejnych akumulatorów w szafie, tak żebym mógł testowo odpalić system na moich oczywiście starych falownikach jeszcze, ale już na nowych akumulatorach. Oczywiście w ograniczonej ilości, no bo wszystkiego nie jestem w stanie zamontować, bo wiadomo, że to nie jest 5 minut. To wszystko potrwa, muszę sobie jeszcze dorobić uchwyty specjalnie do busbarów. Tu Wam pokażę. Tak testowo sobie wymyśliłem, bo tu już Wam pokazywałem zresztą, że tam 2 akumulatory są włożone, to wcześniej, prawda, na próbę. Natomiast tu mam busbar i tak sobie wymyśliłem, że będę miał w tej szafie, ponieważ będzie łącznie 32 akumulatory zainstalowane, 16 będzie na dwóch busbarach, czyli na dodatnim i na ujemnym z drugiej strony i z drugiej strony analogicznie, prawda? Natomiast no, muszę tutaj sobie jakieś mocowanie dorobić do tego busbara, bo na razie go takim zwykłym drucikiem przywiązałem, tak żeby się po prostu trzymał, a muszę jakąś taką blaszkę, płaskownik, coś dorobić, dowiercić i wtedy będę w stanie sobie spokojnie tutaj to ścisnąć ładnie, nie wiem, czy w tym miejscu, czy wyżej, czy niżej. Jakoś to dobiorę tak, żeby było dopasowane do długości przewodów, no bo to wszystko jest bardzo ważne, także te długości muszą się zgadzać, muszą być poprawne, ale o tym nie w tej chwili. Także na chwilę obecną biorę się za robotę. No jak widzicie, szyny sobie przyniosłem do baterii. Tu też na szybko przyniosłem jeszcze 10 akumulatorów, tak żeby im było to łatwiej montować. Już sobie wypakowałem z pudełek, no bo potem szkoda czasu tracić. Także po kolei będę teraz przykręcał. No potem jakoś to może połączę, także będzie tutaj 12 wrzucone, czyli 40 kWh mniej więcej, tak. Zobaczymy, czy nam to zadziała.
No i widzicie, tak to wygląda. Miało być 40 kWh, ale fajnie mi robota szła, więc mówię, wrzucę sobie więcej. W sumie 20 modułów wrzuciłem bateryjnych, czyli mamy 67 kWh dostępnej energii, tak mniej więcej. No i dzisiaj kończę, powiem wam szczerze, że już czuję to w plecach, to jest ciężkie. Mam dosyć. Reszta jutra, zresztą nie mogę dalej kłaść, bo zdjąłem tego busbara tutaj. Ja muszę go tu od nowa założyć. Takie sobie muszę uchwyty do niego dorobić specjalne, no bo bez tego, jak później wypełnię bateriami wcześniej, to nie będę miał dostępu, żeby go tutaj zamontować. Także po prostu no, muszę teraz te uchwyty sobie zrobić, dopiero będę mógł lecieć dalej. Dzisiaj, następny dzień, kontynuuję montaż magazynu, natomiast chciałem wam pokazać, oczywiście tutaj nie zwracajcie proszę uwagi na te makarony, które tu wiszą. Ja sobie te akumulatory pospinałem tak roboczo, widzicie, tak się nie powinno ich spinać, bo spiąłem tutaj wiele, wszystkie 20 jest tak pospinanych, poskręcane to na krótko, poskręcane śrubkami, bez busbarów. Podłączyłem sobie huba, ale tylko dlatego, żeby zrobić pewne testy. Tutaj z serbo, z tym, żeby jak to pracuje, czy wszystko jest w porządku. Tu dalej żadne prądy nie płyną, to nie jest obciążane, więc takie połączenie jest dopuszczalne dla tych przewodów. Natomiast no, fizycznie i finalnie wiadomo, że tak to nie będzie wyglądało. No ale cele testowe, no to cele testowe, tak to wygląda. Wracając do montażu busbarów, pokażę wam, co sobie przygotowałem, bo mówiłem wam o tym. O, zobaczcie, takie blaszki sobie zrobiłem tutaj. I to jest takie z 3 dziurkami i właśnie ja sobie je zamontuję tutaj w szafie na ścisk od drugiej strony i właśnie tutaj będę montował busbar, potem zakrywkę do tego. Także taki system montażu wymyśliłem, myślę, że dosyć dobry. No i zaraz się przekonamy, czy to się sprawdzi. Także biorę się do roboty, żeby nie tracić czasu. Jeszcze wam powiem, bo tu obok widzicie teraz taką konstrukcję, nazwijmy to z płyty OSB. Wymyśliłem coś takiego, że właśnie na tej konstrukcji powieszę sobie te falowniki obecne, które mam, te moje 3 quattro. To jest konstrukcja jezdna, ona jest na kółkach. Specjalnie tak zrobiona, żeby potem mógł to łatwo odstawić. Natomiast roboczo, żeby miał wszystko zasilania, to już pod tę szafę, którą tu uzupełnię, podłączę sobie te właśnie 3 quattro. Będę miał zasilanie budynku oczywiście. To wszystko będzie sobie działało, natomiast no tu już będzie to tak przygotowane, no bo zanim będę wykonywał realizację tych 15 dużych, tak, no to jeszcze trochę czasu zajmie, a coś działać musi, także no stopniowo będę to po prostu rozbudowywał. Ok, nie przedłużam, biorę się za robotę. To bawimy się dalej generalnie. Jak widzicie, już busbary przykręciłem, wszystko idealnie pasuje. Możecie sobie zobaczyć, jak to właśnie tutaj na przybliżeniu wygląda. 4 sztuki są zainstalowane, po 2 z każdej strony szafy, dlatego że jeden będzie dodatni, a drugi będzie ujemny. Oczywiście po każdej stronie będzie właśnie taki zestaw. Czyli akumulatory znajdujące się z jednej strony szafy będą do 2 busbarów podpięte i z drugiej strony do kolejnych 2. Taki busbar potrafi przenieść prąd 600 amperów, w związku z czym jest to idealne, bo tak to właśnie wyjdzie przy 16 akumulatorach. One nam dadzą dokładnie 600 amperów, gdyby pracowały w sposób ciągły, pełnym swoim obciążeniem. Oczywiście bez przekraczania możliwości, które one mają, prawda? W piku jest to oczywiście razy 2, natomiast no, to busbar również w piku krótkotrwale przeniesie większe prądy. No i tak to właśnie wygląda. Także ja biorę się za wrzucanie akumulatorów. Już sobie przygotowałem wszystko wcześniej, żeby nie było takie długie wszystko. Powpinałem sobie żabki do szafy, pod uchwyty, pod szyny. Także będę po prostu leciał hurtem z szynami i z bateriami.
No słuchajcie, zostały jeszcze dwie, ale muszę odpocząć, bo się leje ze mnie. Po prostu pewnie to widać. Nie wiem, czy widać, może widać. Ale płynie ze mnie. Także chwila dychnięcia. To jest naprawdę ciężkie. 32 kg, jeden akumulator to jest to dźwigać, zwłaszcza po drabince na taką wysokość. Także chwila odpoczynku. No słuchajcie, chwilę sobie odpocząłem. Także szyny do ostatniej baterii. Wrzucamy. No i oczywiście na krótko sobie to podłączę dla testów. Zobaczymy, czy się moduły widzą, czy jest ok. Chyba sobie położę na szafie na razie, bo nie mam miejsca w tej szafie na niego. No ale to zweryfikujemy, jak to wszystko działa i czy jest ok. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. No i co? Słuchajcie. Wrzucone udało się. 32 akumulatory. Wow, pięknie to wygląda. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy mieliby jakieś pytania do tego, jak to tutaj wygląda, to już odpowiem, żeby nie było wątpliwości. Jeden akumulator waży 32 kg. Tu jest 32 sztuki, równomiernie rozmieszczonych na obu stronach szafy. Czyli mamy 1024 kg w jednej szafie. Szafa, według dokumentacji, utrzymuje do 1,5 tony. Czyli spokojnie, nie są tu żadne parametry przekroczone. Stoi to na stelażu, na podłodze technicznej, który, jeżeli oglądaliście poprzednie tam materiały, to wiecie, że nośność tej podłogi to jest 2,5 tony na metr kwadratowy, a szafa ma wymiary 0,8 na 1,1 prawie że metra, czyli powiedzmy, że tam niecały metr kwadratowy realnie. No więc spokojnie to wytrzyma. Wylewka, na której stoi podłoga, też jak pamiętacie, kto oglądał, jak były wylewki robione, była specjalnie wzmacniana podwójną kratą po to, żeby te ciężary przenieść. Także tu wszystko zostało przewidziane, zaplanowane od samego początku, bo po prostu wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Mamy tutaj pojemność brutto 113,6 kWh, a ta faktycznie dostępna to jest 107,84, czyli prawie 108 kWh z takiej jednej szafy. Sporo. A wyobraźcie sobie, co będzie, jak wszystkie 5 będzie pełnych. To będzie piękny magazyn, naprawdę. Rewelacyjny off-grid. Dobra, słuchajcie, ja na razie nie przedłużam. Połączę sobie to z powrotem te przewodziki. Także wszystkie tak jak te poprzednie. Zobaczę, jak to wygląda. Zrobię testy. No i widzimy się następnym razem na kolejnym etapie moich prac. Cześć! No i tak się kończy przygoda z akumulatorami kwasowymi, żelowymi, wiktoronowskimi. Zobaczcie, tu kolega je zabiera na to, żeby jeszcze u niego popracowały przynajmniej z 2 lata. Dobrze, że posłużą. A tutaj u nas LiFePO4. Przyczepka, proszę bardzo. Część akumulatorów już wrzucona, a reszta elegancko tutaj do busika. Także 36 sztuk. Odjeżdża. I dzięki akumulatorom, że tyle przetrwały 7 lat, pracowały i służyły.